Tutaj mamy owada. Proszę bardzo, pluskwa, która widać, że niedawno piła krew, ponieważ jest opita. O, jest piękne gniazdo, zobaczcie. Tutaj w środku widzicie jedna, która też widać niedawno piła krew. No i faktycznie mamy, zobaczcie co tutaj się dzieje. Jest sobie taka torba podróżna, a tutaj w niej siedzi jedna pluskwa. Cześć, witam Was serdecznie. Jadę aktualnie na kolejne zlecenie. Wiele osób uważa, że pluskwy biorą się z brudu i występują tylko w mocno zaniedbanych mieszkaniach, co jest absolutnie nieprawdą, ponieważ pluskwy, można powiedzieć, są najbardziej demokratycznym owadem i tak naprawdę wybierają nas i nasze domy bez jakiegoś większego zastanowienia. Jesteśmy w miejscu, gdzie pluskwy są i przynosimy je po prostu do naszego mieszkania. I dzisiaj chciałbym pokazać Wam zlecenie w miejscu, do którego właśnie jadę, a jest to ośrodek pomocy społecznej. Warunki, które panują w tym ośrodku pomocy społecznej, można powiedzieć, że są nawet szpitalne, ponieważ jest to nowy budynek, który został niedawno oddany do użytku, a pomimo tego sanitariusze, osoby, które pracują w tej instytucji, zauważyły w jednym pokoju problem z pluskwami. W związku z czym jadę na miejsce zobaczyć, jak wygląda sytuacja i za chwilkę razem z Wami zobaczymy, co wydarzyło się na miejscu. Jednocześnie w tym miejscu gorąca prośba, proszę Was o kredyt zaufania. Zostawcie suba na tym kanale, jeżeli chcecie być na bieżąco z takimi materiałami. Ja w tym momencie podjeżdżam na miejsce i widzimy się już w środku. Ja już jestem na miejscu, zobaczcie jak wygląda pokój. Składa się on z jednego, drugiego, trzeciego, czwartego i piątego łóżka. Tutaj mamy jedną taką większą szafę na ubrania, tutaj mamy drugą szafę, no i każdy przy swoim łóżku ma taką podręczną szafeczkę. Pokój został już względnie przygotowany przez obsługę, czyli zostały tutaj pozdejmowane poszewki, pozdejmowane prześcieradła z łóżek. Tutaj został komplet pościeli, ponieważ to jest komplet pościeli z łóżka, które najprawdopodobniej było najbardziej zapluskwione. No i tak naprawdę zakładam rękawice i będziemy przeglądać sobie tutaj wszystkie elementy łóżek, mebli i tak dalej, aby wytypować miejsca, gdzie ten problem z pluskwami będzie największy. Na początek zacznę od tego łóżka, ponieważ tutaj było zgłoszenie, że problem jest największy. Często jest tak, że osoby gdzieś wychodzą, często jest tak, że do tych osób ktoś przychodzi w odwiedziny i po prostu przynosi różne dziwne rzeczy, gdzie właśnie mogą być jakieś pluskwy. No i faktycznie mamy, zobaczcie co tutaj się dzieje. Jest sobie taka torba podróżna, a tutaj w niej siedzi jedna pluskwa. Tutaj w tym miejscu postaram się Wam pokazać drugą pluskwę nimfę, czyli coś, co jakiś czas temu wykluło się z jaja. A tutaj w tym miejscu znajdują się wylinki, czyli owady, które rosły, zrzucały swój pancerz i rozwijały się dalej. Zobaczymy, co wydarzy się po otwarciu. Czy gdzieś w środku nie będzie jakichś pluskiew. No tutaj tak samo widać, że jakieś tam pozostałości po pluskwach są. Więc ta torba jest pierwszym miejscem, gdzie udało zlokalizować się właśnie pluskwy i też obowiązkowo ona musi być poddana dezynsekcji. No dobra, mamy jedno miejsce. Tutaj jakieś radyjko. Często w takich elementach, w momencie kiedy ten problem urośnie do naprawdę dużej rangi, często też potrafią zamieszkać pluskwy, ale widać, że na razie nic nie ma. Zobaczmy sobie, jak to wygląda tutaj. To nie pluskwa. O, ale tutaj, tutaj pluskwy były. Znaczy to są ślady po pluskwach. Odchody. Od razu jak się dotknie mokrym się rozmazuje. I tutaj tak samo mamy nieduże, ale widać, że jakieś gniazdo pluskiew było. Tutaj jest wylinka, trochę odchodów, więc widać, że w tej szczelinie sobie tutaj potrafiły zamieszkać.
Tutaj pościel z tego łóżka, które z tego co udało się zebrać informacje, było najbardziej zapluskwione, ale widać, że na samej kołdrze i poduszce nic nie ma, ponieważ też jest poszewka. Jednocześnie mimo wszystko zostanie to poddane dezynsekcji, a później zostanie wyprane, żeby zmyć wszystkie środki chemiczne, które były tutaj zastosowane. Bardzo ciekawy przypadek, mi już się podoba, mimo że nie jest tutaj jakaś skala nie wiadomo jak duża i nie ma tragedii, owady nie spadają jeszcze z sufitu, ale to tak naprawdę nie ma znaczenia, ponieważ często dostaję takie pytania, ile pluskiew to problem? W mojej ocenie jedna to jest już problem. Oczywiście jest tak, że jeżeli przyniesiemy, załóżmy, jedną pluskwę do naszego domu i będzie to niezapłodniona samica, to ona skończy swój żywot i do niczego złego nie dojdzie. Jednocześnie nie jesteśmy w stanie zbadać, stwierdzić, czy ta pluskwa jest zapłodniona, czy nie. Jesteśmy w stanie ocenić tylko, czy to jest samiec, czy samica, ponieważ jakby wyglądają różnie i tak na przykład wygląda samiec, a tak wygląda samica. Jak widzicie, jest duża jakby rozbieżność w ich wyglądzie. Z drugiej strony, tak naprawdę nigdy nie wiemy, czy przynieśliśmy jedną pluskwę, w związku z czym, jeżeli zauważymy jakiegokolwiek owada, to w mojej ocenie musimy natychmiastowo podejmować działanie. Przejrzę jeszcze materac, ponieważ bardzo często w tych tutaj właśnie miejscach także potrafią zamieszkać pluskwy. No i materac jest jednym z ich właśnie takich ulubionych miejsc. Okolice zamka właśnie gdzieś tutaj tu często potrafią zagnieździć się pluskwy, ale na tą chwilę nie widać. Przerzucę sobie te materacje w jedno miejsce i za chwilkę obejrzę resztę tych materacy. No i to też pozwoli w jakiś sposób usystematyzować mi tą pracę, żeby zrobić sobie trochę porządku, ponieważ tak jak możecie zobaczyć, no ten pokój nie jest wcale jakiś ogromny, jeżeli chodzi o miejsce. Często też są pytania, czy łóżka metalowe są lepsze od łóżek drewnianych. Oczywiście, ponieważ w tych łóżkach metalowych pluskwy mają trochę trudniej zamieszkać, ponieważ nie tak łatwo przechodzi się po powierzchni metalowej. No jednocześnie, jeżeli problem z pluskwami jest bardzo duży, to tak naprawdę łóżko metalowe nie stanowi dla nich już większej bariery. Ale tutaj zaglądając w te wszystkie miejsca, widać, że jeszcze na nim nie zamieszkały. Tutaj szafeczka, ona też jest metalowa, więc też dosyć trudno, aby coś mogło zamieszkać, ponieważ śliskie powierzchnie metalowe są bardzo niesprzyjające. To jest właśnie tak, że w łóżku drewnianym dużo łatwiej się jest poruszać, dlatego te łóżka drewniane dużo częściej są właśnie zapluskwione. No i tutaj pokażę Wam, ponieważ tutaj mamy owada. Proszę bardzo, pluskwa, która widać, że niedawno piła krew, ponieważ jest opita, ale już jest martwa. No i tak naprawdę dziać zaczyna się tutaj w tym rogu. Zobaczcie, tutaj jedna, tutaj kolejna, tutaj tak samo. Kolejne i kolejne. Fajnie strzelają, jak się je tak naciska, no ale nie jest to w ogóle przyjemne. I tak samo tutaj wzdłuż, tak samo odchody, więc faktycznie tutaj obsługa dobrze to zlokalizowała, że w tej części tego pokoju ten problem jest największy, ponieważ widać to tutaj na dole, tak samo jak i na górze. Tutaj kolejne łóżko. Tutaj, tak samo była kolejna pluskwa. Tutaj takie pojemniki na jakieś rzeczy podręczne. One także zostaną poddane dezynsekcji. No ale widać, że tutaj w tych pojemnikach póki co żadnych pluskiew martwych czy żywych nie ma. Tam znajduje się jeszcze jedna walizka, zaraz do niej przejdę, ale póki chcę poprzeglądać właśnie wszystkie rogi ścian, okolice tych łączeń. O tutaj. To tylko jakaś muszka. Tutaj jest czysto. Tutaj w tym rogu też mamy najprawdopodobniej pluskwę.
oczywiście. Jakieś pierwsze stadium nimfa, która jakiś czas temu wykluła się z gniazda i już była po pierwszym obiadku. No i powoli dochodzimy do ostatniego łóżka. I do przejrzenia pozostaną dwie szafy. Tutaj mamy, o bardzo proszę, zobaczcie. Jedna wylinka. Proszę bardzo. I tutaj gdzieś mi uciekła, widziałem drugą mniejszą wylinkę. No ale tutaj jest wylinka, czyli świadczy to o tym, że gdzieś ta walizka musiała być w miejscu, w którym pluskwy były. A tutaj gdzieś kolejna wylinka, czyli sytuacja analogiczna jak z tamtą walizką. Tutaj szafa. O, jest piękne gniazdo, zobaczcie. Tutaj w środku widzicie jedna, druga pluskwa, jakaś wylinka, więc tutaj na pewno. Tutaj wzdłuż mamy odchody. O, też bardzo pięknie, zobaczcie co tutaj wita na wejściu. Kolejna pluskwa. Nawet weszły tutaj do środka, bo tutaj też ta czarna plamka to ślady po odchodach, więc po prostu musiały sobie w jakiś sposób przejść. Tutaj wylinka, w szafie jedna. No i tu kolejna szafa, będę ją musiał troszeczkę odsunąć, żeby zobaczyć, co dzieje się za nią. Ta szafa widać, że jest w lepszym stanie. No i ostatni róg tego pokoju. No i w tym rogu też widać, że tak naprawdę jakieś owady były. Tutaj proszę bardzo, wylinka i tutaj mała pluskwa. Czekajcie, zaraz wam ją pokażę. O. No i tutaj w tym rogu nawet zamieszkał jakiś pajączek. Cześć pajączku, który postanowił pewnie, że będzie te pluskwy zjadał. No i faktycznie są tutaj. Tu jest przyczepiona jedna pluskwa w tych pajęczynach i tak dalej. W związku z czym pajączek miał świetny pomysł, żeby po prostu się tym pożywić. Tutaj macie, zobaczcie, kolejna, która też widać niedawno piła krew. Podsumowując, problem jest, tak jak powiedziałem wcześniej, jakby sami musicie ocenić, czy jest to jeszcze duży problem. Tak jak powiedziałem, w mojej ocenie pojedyncze owady to już jest problem. Tutaj widać, że tych owadów nie było jakoś jeszcze spektakularnie dużo. Jeżeli zliczylibyśmy je wszystkie do kupy, to okazało może by się, że tych owadów wszystkich łącznie jest może do 10. Jednocześnie, tak jak powiedziałem wcześniej, jeden owad to jest już problem i należy podjąć działania. Pokój przejrzany, widzę, gdzie ten problem z tymi pluskwami był największy. Okazuje się, że w jednym rogu i w drugim rogu na przestrzał ten problem był największy. Dzięki, że byliście ze mną w tym odcinku. Widzimy się w kolejnym nagraniu. Do zobaczenia i cześć.